Jesteś tym gościem. Ten gość nie ma twarzy, bo nosi maskę, która wyświetla rozmówcom dość agresywne napisy. Co w sumie ma sens, bo nosi ją bardzo agresywny koleś. Koleś wchodzi do kolejnego pomieszczenia, robi uniki, rozwala tego i tamtego gościa ze strzelby, zajeżdża skokiem posuwistym do kolejnego i rozcina go na kawałki nanokataną czy innym cyberpunkowym badziewiem tnącym lub miażdżącym. I tak pomieszczenie po pomieszczeniu, pchając się głębiej w terytorium coraz paskudniejszych cybergangów oraz wyjątkowo potężnej korporacji, aż wreszcie dochodzi do tego pomieszczenia i ginie. Próbuje ponownie, skacze, fika, unika, strzela, zatrzymuje czas, stawia osłony. Ginie. Ginie znowu. Jeszcze raz. Zewsząd wylewają się fale wrogów, krew maluje powietrze w fantazyjne kształty, figurki znikają i pojawiają się teleportując dookoła. Zgon, 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 zgon. Zmiana taktyki. Punkty rozwoju postaci wycofane z jednej umiejętności i przeniesione do innej. Bariera, która blokuje strzały i spowalnia wrogów. Zgon i zgon. Bardziej agresywna próba. Zgon. Bardziej defensywna próba. Zgon. Aż wreszcie z tego szaleńczego tańca uników, wystrzałów i fontan krwi zwycięstwo. Jesteś Bogiem. Udało ci się pokonać wszystkich, wygrać. Nie było łatwo, ale świetnie poszło. I w sumie całkiem szybko. Kończysz poziom, patrzysz na ilość zgonów. O matko. To jest Ruiner. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas i w tym materiale już praktycznie opowiedziałem wam o co biega w grze Ruiner, ale jeszcze dorzucę do tego parę słów więcej. Tytuł ogrywałem na PlayStation 4, a gra wyszła też na PC-ty Windowsowe oraz konsole Xbox One. Ruiner jest grą stworzoną przez polskie Raycon Games. Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje dowodów na to, że w Polsce potrafimy już robić gry, to tu ma kolejny. Oto cyberpunkowa opowiastka o gościu, któremu jakiś koleżka zhakował mózg, aby zabił jakiegoś bossa korporacji, ale zanim ten zdążył to zrobić, sprawy się skomplikowały i teraz nasz protagonista, którego maska jest odpowiednikiem wypisywania sobie na twarzy niemiłych rzeczy, szuka winnych włamu do jego czaszki oraz porwanego brata czy coś. Po drodze kontaktujemy się z hakerką, która próbuje być bardzo kawaii przy pomocy emotek wtrącanych do wypowiedzi, napotykamy całkiem zwariowany cybergang, sprzeczamy się przy pomocy amunicji z bardzo poirytowanym komputerem i tak dalej. To, czego Ruinerowi nie można odmówić, to stylu. Wszystko, co tu widzimy, to taki bardzo przerysowany, wręcz karykaturalny żart z cyberpunku. Naładowany adrenaliną, krzykliwy, czasem zabawny i ponury z tętniącą techniawką w tle. Ale nikt nie powinien grać w Ruinera dla fabuły, bo fabuła nie jest tu najważniejsza, a rozwałka. Od strony rozgrywki to taka trochę jakby dwuanalogowa strzelanka z pseudo-izometrycznym widokiem, ale rzecz ma wbudowanych sporo mechanik poza prostym bieganiem i strzelaniem. Można strzelać, można nawalać bronią białą, są uniki lub też doskoki, można podnosić przeróżny oręż, który ma różnoraką siłę ognia, szybkostrzelność, zasięg itd. Amunicja co chwilę się kończy, więc często zbieramy naładowane spluwy z podłogi, a wtedy czas na moment zwalnia. Ale mamy też całe drzewko umiejętności, a tam osłony, granaty, spowolnienia czasu, stawiane parę metrów od bohatera bariery, ładowane ciosy obszarowe itd. Im dłużej gramy, tym więcej punktów zbieramy i możemy odblokować więcej skillów, ale gra pozwala nam w każdym momencie wycofać wydane już punkty i wykupić coś innego. Efekt jest taki, że po prostu z czasem możemy mieć odblokowane coraz więcej zdolności jednocześnie, ale w każdej chwili możemy testowo przeinwestować skille, aby zobaczyć, czy inny zestaw nie sprawdzi się lepiej. Sam teren gry podzielony jest na kolejne areny. Wchodzimy, nawalamy się z falami wrogów, dostajemy ocenę i biegniemy dalej. Czasem napotkamy jakieś pułapki, nieco fabuły albo bossa. I muszę przyznać, że gra się w to szalenie przyjemnie. Spluwy mają kopa, starcia stają się coraz bardziej wymagające i różnorodne dzięki umiejętnościom oraz leżącemu dookoła uzbrojeniu. W pewnym momencie zaczynamy ginąć, ale rzecz dość szybko resetuje się po zgonie, więc można w krótkim czasie wykonać liczne podejścia do jednej potyczki. Niby mamy tu jakąś lokację hubową, w której chodzimy między misjami, coś tam kupujemy i popychamy fabułę do przodu, ale tak naprawdę mamy tu mniej do roboty niż w wiosce z pierwszego Diablo. Ale Ruiner ma jeden problem. Niezbyt dobrze zaprojektowaną progresję poziomu trudności. Skoki tegoż poziomu są bardzo chaotyczne. Najpierw przechodzimy sobie kolejne lokacje ginąc tylko od czasu do czasu, a potem nagle natrafiamy na cholerne termopile i giniemy dziesiątki razy w jednym starciu. Kiedy już przebrniemy dalej, to znowu jest łatwiej, aż do kolejnego łomotu spuszczanego nam przez cyberpunkowych Spartiatów.
I oczywiście moglibyście mi powiedzieć git good casual, ale kiedy walka nabiera wściekłego tempa, a przeciwnicy okazują się teleportującymi się losowo cyberninjami, to trudno powiedzieć, że ginie się tylko z własnej winy, bo rzecz staje się zbyt chaotyczna i przez to losowa, a wtedy potrafi frustrować. I oto cały Ruiner. Szalona, szybka i krwawa strzelanka z kroplą brudnego szaleństwa kojarzącego mi się trochę z Hotline Miami, ale zdecydowanie mniej taktyczna i bardziej cyberpunkowa. Warta uwagi, jeśli tylko potrafi się przełknąć chaotyczne skoki poziomu trudności i związaną z nimi okazjonalną frustrację. Cóż, udanego cyberszatkowania, cyberkończyn, cybernetycznych cyberzabójców przy pomocy cyberkatany w cyberpunkowym mieście. Game on! Ruiner, bo robienie materiału o tej grze zrujnowało mi fryzurę.